Na początku filmu chciałbym podzielić się moimi wrażeniami i przemyśleniami na temat tegorocznej olimpiady. Siemanko, witamy serdecznie w Paryżu. No i popatrzcie, mieszkamy tak blisko wieży Eiffla, że po prostu szok. Przyszliśmy tylko za róg i już widzimy wieżę Eiffla. Podchodzimy już praktycznie pod wieżę Eiffla. Chciałem najpierw zrobić jakieś fajne zdjęcie, następnie gdzieś idziemy zjeść. Parę osób ostrzegało, że trzeba tutaj uważać na kieszonkowców. No i moi drodzy, za mną wieża Eiffla. Stoi tutaj od 1889 roku. Dokładnie wtedy ukończyli jej budowlę. Była wtedy najwyższym budynkiem na całym świecie. Teraz jest najwyższą budową w Paryżu. Na pewno jest ikoną tego kraju. Każdy wie, co to jest wieża Eiffla. Jest na pewno niesamowitą konstrukcją. Dodatkowo teraz jeszcze jest 5 kół olimpijskich. Z tyłu zbudowany jakiś stadion. Coś tam się dzieje, nie wiemy co. Ale nie można by było pominąć najważniejszego wątku, który wydarzył się parę dni temu, czyli otwarcie Igrzysk Olimpijskich, otwarcia olimpiady. To, co się stało, to było wielkie przegięcie. To po prostu coś, co poszło na cały świat i moim zdaniem, możecie się z tym nie zgadzać, ale to było przegięcie. To było totalne przegięcie, co oni zrobili. Nie można robić takich rzeczy. To było się naśmiewanie po prostu z tego, co nie powinno mieć miejsca. Dlatego, co wy o tym uważacie? Dajcie znać w komentarzach, ale to naprawdę już poszło za grubo i nie wiem, dokąd zmierza ten świat, jeżeli takie rzeczy dzieją się na tak ważnym wydarzeniu. W całym Paryżu żyje ponad 2 miliony. 2 miliony 200 tysięcy ludzi, znaczy tyle jest zarejestrowanych. A ile tutaj żyje, to wiadomo, nikt dokładnie nie wie. Wiadomo, dużo ludzi przyjeżdża, takich imigrantów, którzy nie są zarejestrowani i tak dalej. Ogólnie duże miasto. Mam nadzieję, że dzisiaj, jutro uda nam się fajnie pozwiedzać, żeby jak najwięcej wam pokazać z tego miasta. Jesteśmy tylko dzisiaj, jutro. I jutro w nocy nocnym busem jedziemy do Saint-Tropez. Tam będziemy kolejne 2 dni. I wracamy do Tajlandii na kolejny obóz na Guaycamo. Cieszę się, że znowu jestem w Paryżu. Byłem tutaj tylko raz albo 2, czekajcie. Dobra, raz pamiętam na pewno, ale to chyba z 10 lat temu, albo nawet jeszcze więcej. Także fajnie było tu przyjechać znowu.
Wtedy pamiętam, akurat byliśmy tutaj z moją byłą dziewczyną chyba 2 dni jakoś, 2 albo 3. No ale wtedy powiem, no pogoda nam wtedy nie dopisała w ogóle. Mamy nadzieję, że będzie teraz lepiej, chociaż zapowiadają jutro deszcz 50%, ale trzymamy kciuki, że będzie dobrze. Zaczęła świecić, ale czekamy, aż będzie migała. Powiem wam tak, ceny, Ala, wypowiesz się na ten temat? Słuchajcie, ja zjadłam jakiegoś bardzo przeciętnego naleśnika. Takiego, tu jeden zwykły naleśnik w środku z czymś. Wypiliśmy po piwku. Piotrek zjadł kotleta, czy jakieś tam skalopki, czy coś tam. I kolę. 280 zł. Tak, kola kosztowała $10. 10 euro. 45 zł kola. Przesadzają, naprawdę. Myślałem, że po Ibizie nic gorszego nas nie spotka cenowo, a jednak. No nie no, za kolę zapłacić 10 euro, za małą kolę, gdzie było pół szklanki lodu, to jest przesada. Dobra, przyszliśmy jeszcze tutaj, z tej strony zrobić fotę. Czyli jesteśmy za rzeką już. I powiem wam, że stąd wygląda chyba najlepiej. Powiem wam, że chyba w żadnym europejskim mieście nie widziałem tak często przyjeżdżającej policji na sygnale. Tutaj jedzie radiowóz za radiowozem co chwilę. Wiele razy o tym słyszałem, że tutaj właśnie Paryż jest bardzo niebezpiecznym miastem. Zresztą wiadomo, do wielu złych rzeczy tutaj dochodzi. Ale naprawdę, no, cały czas. Znaczy taki rejsik sekwaną też całkiem fajna sprawa. Ty, jak na ręcznym leci. Dobry jest? Ale to fajnie wygląda. Czekamy, aż zacznie migać. Patrzcie, zawsze o równej godzinie wieczorem. Teraz 23:00. Pięknie miga. Piękne. No ty, Ala, ty, nie wierzę. Wieża jest ok. Ty jesteś piękna. Co chcesz? Podlizuję się. A jeszcze dodatkowo, teraz chcieliśmy sobie kupić bilety na siatkówkę jutro. Polska-Brazylia. 1250 euro do sobie. Rezygnujemy. Wiecie, myśleliśmy, że od kogoś odkupimy za jakieś małe pieniądze. No ale ciężko. Ale może nawet na coś innego nam się uda wyjść. Będziemy jeszcze próbować. Zobaczcie, czym nas przywitał Paryż. Ojeju. Nikt nie jest głodny, ale każdy zje. I oczywiście z drugiej strony croissanty są. O, bagietki. Jak to bagietki w Paryżu. Sorry. Jak to bagietki w Paryżu. Świetnie to wygląda. Obowiązkowym punktem, który musimy zrobić, będąc we Francji. O, akurat helikopter leci nad tym, czekajcie. Jest. Kulinarnym oczywiście, bo nie wiem, czy już o tym powiedziałem. Zjedzenie żabich łódek, ślimaków, no i coś tam jeszcze zjem. Ale takie typowo rzeczy, które się je tutaj. Ślimaków nie jadłem nigdy. Żabę jadłem w Tajlandii kiedyś, ale to nie były takie żabie łódka, tylko taka spalona na oleju po prostu. A podobno żabie łódka są bardzo dobre. Jeśli ktoś z was jadł, to dajcie znać, jak wam smakowało. Bo jestem ciekawy z jedzenia ślimaka, bo wyobrażam sobie, że to będzie coś takiego obleśnego. Ale nie jestem pewien, dlatego jestem bardzo tego ciekaw. Ludzie pisali mi wczoraj pytania, jak z bezpieczeństwem teraz w Paryżu. Jak wiemy, Paryż jest chyba najbardziej zagrożonym miastem pod względem terrorystycznym w Europie. Jest to chyba po prostu największy poziom zagrożenia. Przynajmniej tak kiedyś czytałem. Ale teraz podczas Igrzysk Olimpijskich policja tu po prostu jest wszędzie. Także i tak oczy dookoła głowy.
Dziękuję, dziękuję. Nie trzeba, dziękuję. Fajne emocje towarzyszą w takich miejscach. Czuć taką energię fajną, sportową. Ludzie dopingują. Fajnie się to ogląda. Ale to nie zmienia faktu, że wiele rzeczy zostało przesadzonych i granica została przesunięta, a raczej złamana totalnie. Wczoraj kolejna afera. Zgwałcił 12-latkę i pojechał na igrzyska. Dlaczego Holandia się tym nie przejęła? I normalnie w paru mediach jest to napisane właśnie o Holendrze, który występuje tutaj na Igrzyskach Olimpijskich, a był oskarżony o gwałt dziecka. Kolejna rzecz. Reprezentantka Polski, Angelika, judoka, która była tak dobrze przygotowana, miała szansę na medal. W 1/8 przegrywa z Meksykanką, a raczej Meksykaninem. Przegrała z facetem, który identyfikuje się jako kobieta i mógł wziąć udział jako kobieta, jako judoka. No, jak? Jakie szanse ma kobieta w starciu z facetem? To w ogóle jest... Jak do tego w ogóle może dochodzić? Tutaj to są Igrzyska Olimpijskie. Powinna być sprawiedliwa rywalizacja. A taka nie jest. Taka nie jest. No po prostu można tu śmiało powiedzieć, że taka nie jest. Policja też rzeki nawet, znaczy rzekę też patroluje, co chwilę widać łódeczkę. Ale fajny piesek. Popatrzcie sobie. Patrzcie, jak wygląda. Czekajcie. Jest special week. Coś się chyba skończyło teraz. A, chyba ten bieg się skończył właśnie, no. Aż bieg, triatlon. Nie sam bieg. O, rower się zepsuł. No i wchodzimy teraz, znaczy nie wiem, czy już wchodzimy, ale chyba już wchodzimy, bo to są takie same sklepy. To jeszcze nie ta ulica? Aha, no to dobra, to zaraz wejdziemy, to opowiemy o tej ulicy, na którą idziemy właśnie. Myśleliśmy właśnie nad taką opcją hop on, hop off, która sprawdzała się w wielu miejscach, w których byliśmy. Można fajnie sobie zwiedzać, wysiadać w miejscach, w których chcecie, przez jeden dzień lub przez 2 dni. Ale tak naprawdę mamy tak rozplanowane wszystko, że bez sensu i damy sobie radę, pochodzimy trochę. O, Louis Vuitton jaki wielki. No i dobra, wchodzimy teraz na Champs-Élysées, czyli Pola Elizejskie, czyli taka w sumie główna ulica, można powiedzieć główna aleja w Paryżu i tak naprawdę jedna chyba z najbardziej znanych w ogóle na świecie. A znajdziecie tutaj liczne butyki Louis Vuitton z luksusowymi ubraniami, jakieś lokale gastronomiczne, teatry, restauracje, przeróżne rzeczy, a ta ulica ma niecałe 2 km, 1,9 km i łączy Łuk Triumfalny z Place de la Concorde. Patrzcie, to jest pewnie tylko budowa, bo ten hotel jest tam w środku budowany. Jak sobie budowali. Dobre. Ale to hajsu nie brakuje. W ogóle kolejną taką rzecz, którą usłyszałem, no i która nam się potwierdza, że Paryż to najdroższa stolica w całej Europie. Jeśli też tak uważacie i wiecie coś na ten temat, to też dajcie znać, czy możecie mi potwierdzić tą informację. Tutaj kolejny wielki Hugo Boss. Idziemy teraz po ten Łuk Triumfalny. Za mną Łuk Triumfalny, wybudowany w 1806 roku na zlecenie Napoleona. Na nim płaskorzeźby, które przedstawiają jego najważniejsze bitwy. 50 metrów wysokości, można wejść sobie tam na górę, stąd jest widok na praktycznie cały Paryż. Prawdopodobnie później będziemy tam jeszcze, żeby zobaczyć.
Takie łuki nie tylko są w Paryżu, ten jest taki najbardziej znany oczywiście, ale można też w innych miejscach spotkać. Piękna budowla, nie ma co, łącznie są 12 alei, które się tutaj rozchodzą. Jak wejdziemy na górę, to wam jeszcze pokażę, jaki jest widok z góry. Pod łukiem triumfalnym znajduje się też grób nieznanego żołnierza, czyli grób upamiętniający wszystkich poległych, którzy zginęli w I wojnie światowej. Sam wieczny ogień. Wiecie, to jest bardzo ciekawą rzeczą. Bardzo dużo osób mi pisało, że jak będziemy w Paryżu, to po prostu masakra tu jest. Pełno bezdomnych, migrantów. No i w ogóle, że co kawałek będą ludzie gdzieś żebrać. I powiem wam tak, na czas Igrzysk Olimpijskich coś tutaj zrobili, bo jak na razie przez 2 dni widziałem tylko w jednym miejscu kogoś, kto po prostu na materacu sobie spał, a tak to nigdzie nikogo, nikt nie żebra, nikt po prostu nie chodzi jakiś taki, wiecie, że widać, że bezdomny. Także zastanawiam się, że po prostu przez to, że tak policji tu jest bardzo dużo, kazali im po prostu na czas olimpiady, czyli Igrzysk Olimpijskich się stąd wynieść, czy co? No ale pewnie tak, no. Patrzcie, tu dojdziemy trochę dalej i tu to jest normalnie na radiowozie się zastanawiałem właśnie, co tu się odwaliło. Tu wszędzie stoi policja. Jadą następne na sygnale. Ciekawe, dlaczego ich tak dużo jest. Bo nie wiedzą, że Dawid przychodzi. Ja myślałem, Na bank. ciebie i Na pewno przez ciebie się stało wszystko. moje dready. O! Przez twoją fryzurę! Tak. Na bank. Idzie ten French toast. Z Francuzami. Kolejna afera, którą znalazłem w internecie, jest to, że przed samymi Igrzyskami Olimpijskimi surfer z Brazylii, który miał Jezusa na desce po prostu, no wiadomo, Jezus Rio de Janeiro, znany na całym świecie, podobno nie pozwolili mu wystąpić na takiej właśnie desce surfingowej. Powiedzieli, że jeśli będzie tak chciał mieć, nie będzie mógł wystąpić. No to dlaczego? Powiedzcie dlaczego. Ceremonia otwarcia, wiadomo z czego się naśmiewali, chociaż twierdzą, że nie. Ostatnia wieczerza przedstawiona w tak zły i po prostu ośmieszający sposób. A gościowi nie pozwolili na desce wystąpić z Jezusem. Co za masakra. Ej, a my nie jesteśmy tutaj pod operą? Jesteśmy prawie, że... Obraliśmy inny pomysł na zwiedzanie, czyli chodzimy bardzo dużo. Z 10 km dzisiaj zrobiliśmy, a jeszcze bardzo dużo nam zostało, ale gdzie lepiej zwiedzicie jak lepiej zwiedzicie jakiekolwiek miasto, jak nie po prostu po nim chodząc. Pogoda jest bardzo dobra, wczoraj było zdecydowanie za gorąco, dzisiaj już jest świetnie, dlatego chodzimy ile się da, chodzimy od miejsca do miejsca. No prawdopodobnie jedynie stąd teraz, gdzie jesteśmy, to pojedziemy sobie później już pod Louvre metrem, bo też się chcemy metrem przejechać, żeby pokazać wam jak wygląda, ale tak to już bardzo już zobaczymy. Ja naprawdę jestem zachwycony Paryżem. Wszystko to, co słyszałem o nim wcześniej, że po prostu na każdym kroku bezdomni i tak dalej, no nie wiem. Tu, gdzie chodzimy, tego nie ma. No wiadomo, chodzimy po centrum, ale po prostu nie widać. Jesteśmy tu z tyłu opery, ale chcę wam pokazać, jak pójdziemy naokoło. Przez przodu, jak ona wygląda pięknie. Ja, patrzcie. O, patrz, jakie ładne miejsce tam jest, żeby sobie zdjęcie zrobić. To jest najpiękniejsza galeria, jaką widziałam w życiu. Wow. No i tutaj w tej galerii, w której byliśmy, można wyjechać na dach. Nie trzeba tam wychodzić na łuku triumfalny, bo tam trzeba zapłacić po prostu. A tutaj na dachu też macie piękny widok. Pięknie, co? Cudo. Musimy iść z drugiej strony operę zobaczyć. Tak, musimy go tam sobie. Patrz, jakie ładne lampy.
No i niestety pera jest w remoncie, jest zasłonięta cała. Jedna wielka reklama tylko wisi. Powiem wam tak, jestem w najpiękniejszym Starbucksie, jaki w ogóle widziałem. Niezły ten Starbucks, co? Wow. Może być nawet, no. Widać, że jesteśmy w Paryżu. A, to lustro. Ale wygląda, naprawdę. Świetnie. Świetnie. Dobra, teraz znaleźliśmy jakąś fajną, polecaną knajpkę, gdzie właśnie można zjeść ślimaki, zjeść żabie łódka, plus jeszcze jakieś inne takie pyszności z Francji. Idziemy popróbować. No niestety, restauracja, która była polecana, była zamknięta, nawet nie napisali, że... O, ale patrzcie, ale wyjdź na ulicę, to zobacz, jak ładnie to jest zrobione. I papryczki, czosnek. Taki piękny kościół. Mieliśmy też pojechać pod katedrę Notre Dame, ale niestety chyba nie pojedziemy. Zresztą nie wiem w ogóle, jak tam teraz wygląda. Czy byłoby tam co zobaczyć. O, taka piękna rzeźba. Dobra, tu dostaliśmy jakąś polecajkę też. Zaraz zobaczymy. No dobra, testujemy teraz smakołyki z Francji. Nie wiem, jak się to je. Chciałbym to zjeść, ale nie wiem jak. Może zapytaj pana kelnera, Dobra, czekaj. bo zaraz wywalisz to. No właśnie, dobra. To może bez tego. No, Ślimaczek na początek. no i? Fajnie. Ale dobre? Smakuje jak, nie wiem, kalmar z pesto. Ślimak. I próbuję żabich udek. Cudzenka. Szczerze? Bardzo delikatne mięsko, smakuje jak, nie wiem, jakiś kawałek kurczaka, ale taki miękki. Także żabka na plus. Niestety ogólnie nie mogę jeść cebuli, ale nie mogłam sobie odmówić cebulowej zupy, która jest też taka, wiecie, chyba francuska, no nie? To jest taki francuski przysmak. Dlatego ja nie jadłem, bo nie lubię cebuli. Cebulandia. Sklepkiem jakieś tutaj. Smaczna czy nie smaczna? Merci. Wiesz co? Ona smakuje, czuć cebula, ale to nie jest taka cebula, bo się wielu osobom wydaje taka gorzka, to jest taka jak słodka taka cebulka, taka duszona na patelni z rosołkiem. Ma jeszcze jakiś taki chlebek w środku. Jest zapieczona i powiem wam szczerze, że naprawdę jest bardzo dobra. No to dobra, próbujemy teraz najlepszego deseru typowo z Francji, czyli crème brûlée. Ole. O, zapieczony ładnie. O, już się nie mogę doczekać. Przepraszamy wszystkich głodnych, którzy oglądają Ale ten pedala. odcinek. Że to będzie bardziej na ciepło, jest na zimno. Ale jest przepyszne. Dobra, wyłączam, idę jeść. Czy mogę polecić to miejsce? Na pewno, śmiało tak. Także jeśli ktoś będzie w Paryżu, będzie chciał zjeść coś dobrego, restauracja, która jest od 1947 roku, pyszna świnka. Tylko sprawdzajcie sobie w karcie i sprawdzajcie później zdjęcia na Google, co jest. Bo Ala przez przypadek wzięła raciczkę, ale na szczęście sprawdziła, co to jest. No, ale może ktoś lubi. Ogólnie jedzenie naprawdę przepyszne. Wszystko było dobre. Patrzcie, co to w ogóle jest na tym drzewie.
kamienie. Ale piękne, naprawdę. No i dobra, wchodzimy teraz do Louvru. My nie wejdziemy już chyba do Louvru. Aha, nie wejdziemy, ale wam pokażemy z zewnątrz, właśnie. Może trochę za późno, żeby tam wejść. Ale wam pokażemy, jak wygląda z zewnątrz. Chociaż chciałem zobaczyć... czekaj. Będzie powód, że przylecieć tu kolejny raz. Ja oczywiście byłam. Ja też. Kilka razy nawet. Ja byłem 10 lat temu, ale właśnie wtedy... Nie byłeś w Louvre przecież. Nie, w Louvre akurat nie byłem, no tak. A ja mówię, Ale że byłem w ja Paryżu. byłam w Louvre kilka razy. A, jeszcze za darmo. Tak, dlatego, że to jest też podpowiedź dla wszystkich do 26 roku życia. Ale nie wiadomo, czy jest tak dalej. To nie na mów, nie podpowiadaj. 90%. No nie, sprawdźmy najpierw. Bo to mogło być 10 lat temu, a nie W wiadomo, co każdym jest razie teraz. do 26 roku życia Kiedyś było wszyscy za mieli darmo. za darmo praktycznie wszystkie atrakcje. No. Dobra, mamy sprawdzone i tak, jeżeli się mieszka w Unii Europejskiej, dla mieszkańców Unii Europejskiej do 26 roku życia, Nie jeszcze się mieszka, tylko jest obywatelem. obywatelem, właśnie. Jeśli jest obywatelem Unii Europejskiej, to do 26 roku życia możecie tutaj wejść za darmo. I do wielu innych atrakcji we Francji, nie tylko, bo na przykład Akropol w Grecji też. No i wchodzimy do środka. O, to chciałem zobaczyć zawsze. Znaczy piramidę, która zaraz tu będzie. Tu możemy coś na lewo zobaczyć. Powiem wam szczerze, ja może nie jestem do końca obiektywna, ale dla mnie to była chyba najlepsza atrakcja, jaką widziałam w Paryżu. Wow, no naprawdę ładnie wygląda. Ło, ile policji jedzie. No i słuchajcie, znajdujemy się w końcu pod Louvrem, czyli najsłynniejszym muzeum na świecie, największym. Zbiory tego muzeum to aż 380 tysięcy eksponatów. To jest bardzo dużo. Takim najpopularniejszym wydaje mi się jest oczywiście Mona Lisa, ale też Wenus z Milo, Wolność wiodąca lud na barykady Delacroix, to też jest taki bardzo popularny obraz. Tutaj się znajduje piramida, która jest głównym wejściem do Louvru. Miejsce to odwiedza oczywiście mnóstwo turystów, wejście kosztuje 15 euro, ale dobrze jest rezerwować wcześniej, można to zrobić przez stronę, co myślę, że jest zdecydowanie warte zrobienia, bo tu zazwyczaj są duże kolejki, teraz tego nie widzicie, bo już jest późno. No, a kiedyś to był w ogóle Pałac Królewski, a teraz jest to muzeum i działa ono od 1793 roku. Wow, ładnie. W ogóle bardzo ładnie tutaj Pięknie, jest. piękne miejsce. Ta piramida, wydaje mi się, że to też jest takie już Ikona legendarne, taka, kultowe miejsce, no nie? Kojarzy się już... Chyba wszyscy kojarzą tę piramidę. Nie wierzę, że jest coś na świecie, kto nie wie, co to jest, jak zobaczy zdjęcie. Tak jest. O, czekaj. O, tu jest super. O, pięknie. Pięknie, bardzo ładnie, bardzo. Nie, bardzo dobrze. O, To bardziej musi. nie, obydwoje trzymacie świetnie, no. No tak, zdjęcie. Dobra, ostatnie ujęcie tutaj. Zobaczcie sobie jeszcze, jak to wygląda. Tak od stroje dalsza. Pięknie. Na pewno warto. No, warto odwiedzić to miejsce. Zobaczcie, jaka ładna kawiarenka. Dobra, idziemy się jeszcze metrem przejechać. Metra wam jeszcze nie pokazywaliśmy, także kupimy bilety, dam znać, ile kosztuje. Podobno podrożały z 2 na 4 euro, zaraz zobaczymy. Ale tylko dlatego, że jest olimpiada, znaczy igrzyska olimpijskie. No i dokładnie tak jest. Bilet jak kosztował 2,15, zaraz kosztuje 4. Patrzcie, miejsce, gdzie sobie można ładować telefon, jest Wi-Fi. Dodatkowo też widziałem dużo miejsc, o patrzcie, tutaj ręce sobie można dotkać, ale że wodę sobie można nalewać do picia, spoko opcja. Zobaczcie, jak oddzielone metro, żeby ktoś nie wpadł, albo ktoś kogoś nie wrzucił. Przysiadamy się na kolejne metro, no ale tutaj już jest normalnie. No, jesteśmy pod BlaBlaCar bus i mamy całą noc podróży. Dlaczego wybraliśmy autobus, a nie samolot? Ze względu na to, że jest tani. O, patrzcie, jakie tutaj są dla ludzi czeka. Ze względu na to, że bus był tani, dużo tańszy niż samolot
jedziemy całą noc, czyli oszczędzamy na noclegu, śpimy sobie w autobusie, rano przyjeżdżamy i jesteśmy tam, gdzie zmierzamy. Jest to dokładnie w miejscowości niedaleko Saint-Tropez, tam, gdzie będzie Zamna Festival przez weekend. Jechaliśmy do Marsylii i powiem wam, że to była chyba najgorsza droga autobusem w moim życiu. Masakra po prostu. Kierowca nie włączył klimatyzacji, nie dało się odjechać. Dostaliśmy ostatnie siedzenia, czy nie było w ogóle miejsca. Jazda. No dobra, to tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Do zobaczenia. Będzie jeszcze jeden odcinek z Europy i koniec. Także zostawcie subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.